Siemano. Po filmiku o rzadkiej bestiarce przydałoby się coś pogadać o rzadkich bossach. Można powiedzieć, że w porównaniu z daily bossami są one nieregularne, ale zobaczycie, że działają tu pewne mechanizmy, dzięki którym przynajmniej mniej więcej możemy przypuszczać, kiedy mogą się pojawić. Wymienię te najbardziej opłacalne i będzie tu podział na bossy do sprawdzania i na te rajdowe. A na rozgrzewkę zaczniemy sobie od bossów dla low leveli. Zanim zaczniemy, dodam, że prezentowane screeny z marketu były robione na Antice, a szanse na spotkanie bossa można sprawdzić przede wszystkim na stronie fanowskiej Tibia Bosses. Na początek Daralion, z którego rzadko wypada róg obfitości, a jego wartość wynosi około 1 kk. Respi się na Shadowthorn Questie raz na tydzień, gdyż statystyki pokazują, że w znacznej ilości przypadków pojawiał się między 6 a 8 dniem od ostatniego ubicia. Następny będzie The Horned Fox, który może nie jest rzadkim bossem ze względu na gwarantowane starcie po wykonaniu taska, ale respi się także w kopalniach Khazor-dûn w 4 zakątkach tej jaskini i robiąc zadanie tutaj możemy spotkać bossa także przed jego ukończeniem. Zawsze wypada z niego Nose Ring, a rzadko też Dwarven Helmet. Podobnym bossem jest General Murius na Mintwolin, ale jego pomijam, ponieważ z niego drop Dwarven Helmetu jest wątpliwy. Już chwilę po rozpoczęciu gry możemy sprawdzać bossy Rotwormów, czyli White Pale'a i Rotworm Queen, z których łącznie lecą 3 rary. Respią się w kilku jaskiniach Rotwormów, więc będzie trzeba się trochę nachodzić. Man in the Cave jest bossem, którego obecność wykryjemy po odgłosach monków, które respią się razem z nim, dokładnie piętro wyżej. Sami nie możemy tam wejść, a musimy poczekać, aż zostaniemy ropnięci przez bossa. Rarkiem, który z niego wypada, jest Furcap, a tu jeszcze statystyki respa. Teraz Fernfang, który rzadko pojawia się na Isle of Mists, gdzie dostęp mają tylko druidzi. Teleport prowadzący do tego miejsca znajduje się na Plains of Havoc, a z bossa wypada czasami taki oto drewniany gwizdek. Na Nibelor mamy możliwość spotkania bossa Chakoi, z którego wypada bardzo cenny Eye of the Storm, a żeby mieć tu dostęp musimy mieć ukończony Barbarian Test, a także zaczętą drugą misję Ice Islands. Boss respi się w przedziale od 16 do 26 dni. Można jeszcze wspomnieć o Yeti, który nie jest stricte bossem, ale wypada z niego cenny rarek, czyli Bunny Slippersy. Długo nie było wiadomo, czy w ogóle lecą, ale admin Tibia Wiki miał okazję ubyć ich ponad 100 na test serwerze, czym potwierdził fakt, że item jest do zdobycia. Na Yeti można za 5 kartek ustawić preja na luta, co minimalnie może pomóc w zdobyciu kapci. Teraz pora na rajdy i na początek rajdy bossów piratów na Liberty Bay, z których wypadają itemy do outfitu pirata. Rajd jest zapowiadany i 10 minut po pierwszej wiadomości w całym mieście pojawią się piraci wraz z bossami, których można znaleźć w miejscach zaznaczonych na mapce. Nie mam informacji, jak często on występuje, ale jest losowy pod tym względem, że nie za każdym razem można spodziewać się wszystkich bossów. No i pora na rajdy orków, a najpierw w sumie jednego specjalnego orka, który na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od innych zwykłych orków, ale nie o wygląd tu chodzi. Jeżeli w tym miejscu fortecy zobaczycie zwykłego orka, to możecie być pewni, co z niego poleci. Chodzi o Sam's Old Backpack, który wypada zawsze i możemy wymienić go na Dwarven Armor i właśnie to czyni go drogim itemem. Zapytacie, jak często respi się ten ork? Według znalezionych informacji są to około 2-3 tygodnie. Ostatnio wpadłem na pomysł, że można by tu spróbować ciekawej rzeczy, mianowicie ostatnio został wprowadzony do gry potion na podwojenie luta, którego co prawda jeszcze nigdy nie używałem, ale jeżeli rzeczywiście podwaja on luta i działa na regularne potwory, a ten ork nie jest odróżniany od innych w statystykach, to po użyciu potki, jako że backpack wypada zawsze, powinny polecieć nam 2 plecaki. Jeśli się mylę, to dajcie znać, czekam na screena od kogoś, kto to przetestuje. A teraz chyba najciekawszy rajd, czyli najazd orków na Fomor Hills. Jest on niezapowiadany, co znacznie utrudnia trafienie go. Jest to jedyny najazd orków, z których potwierdzono została możliwość wydropienia Amazon itemów. Jak rzadko wypadają, przedstawia załączone nieoficjalne źródło. Możliwość ich zdobycia potwierdza też znajdująca się na szczycie wieży NPC Tanita, co widać po ostatniej linijce dialogu. Itemy wypadają tylko z Warlordów, których 4 respi się na wieży. Jako że są to regularne moby, to możemy odpalić na nie preja na luta i prawdopodobnie też powinien zadziałać wspomniany przeze mnie potion na jego podwojenie. Szansa mimo to jest bardzo mała, ale szczególnie jeżeli trafimy rajda głównym harem, to nie zaszkodzi spróbować.
Gracze, którzy trafili już na kilka tych rajdów, potwierdzają, że ma on miejsce co około 20-30 dni. Teraz przejdziemy do bossów, które warto sprawdzać na wyższym levelu. Pierwszym bossem, którego omówię, będzie Tyrn, z którego bardzo rzadko leci Sun Mirror, a jego cena wygląda mniej więcej tak. Respi się w dwóch miejscach i oba Tyrny są od siebie niezależne, co oznacza, że nawet na jednym czeku można spotkać dwa Tyrny, co jest oczywiście mega rzadkością, ale jest taki filmik na YouTubie, który to potwierdza. Pojawia się co najmniej co 2 tygodnie, jeśli się nie mylę, to minimalny czas respa wynosi chyba 12 dni. Znajdziemy go na Drefi oraz na Liberty Bay. Jak rzadko wypada Sun Mirror? Na pewno bardzo rzadko, bo przykładowo Macadamia nie wydropiła żadnego, pomimo prawie 30 spotkań z bossem. Boss leczy się jednorazowo za kilka tysięcy, gdy ma red HP. Obowiązuje tu system rewardów, czyli kilka osób może dostać loota, ale główny itemek, jeżeli w ogóle poleci, to na pewno nie więcej niż jednej osobie. Następnie przejdziemy do Zushuki, która respi się w świątyni Ice Witchów nieopodal Blessa na Sfar. Boss jest na początku nieśmiertelny i aby to zmienić, musimy zniszczyć 3 Ice Cube'y po każdej ze stron i zrobimy to za pomocą pojawiających się na środku kill-offów, z tym, że po ruszeniu kill-offa mamy 5 sekund na zniszczenie cube'a, bo wtedy znika, więc trzeba będzie chodzić po kill-offy kilka razy, a zadanie utrudniają respiące się Crystal Spidery. Z bossa lecą dwa rarki i są to Trapped Lightning oraz Icy Culottes, a ich ceny wyglądają następująco. Ten boss także leczy się jednorazowo prawie do fulla, a tu jeszcze macie potwierdzone dni respa. Teraz Szlorg, którego szybko się sprawdza, bo pojawia się w jaskini Bog Riderów nieopodal Druma. Podobnie jak Zushuka, na początku jest nie do zabicia, lecz trzeba zacząć go atakować, aby po chwili wokół 4 mis pojawiły się kawałki węgla i za ich pomocą trzeba te misy podpalić. Z bossa możemy wydropić 2 rarki, a zakres jego respa jest duży, bo między 13 a 29 dni. Furioza jest trudnym do znalezienia bossem, ponieważ pojawia się na Fury Gate'cie, a ten, jak wiadomo, nie zawsze jest otwarty. Podobno Furioza respi się także, gdy gate jest zamknięty, co sprawia, że nieraz przez długie tygodnie ciężko jest ją znaleźć. Status Fury Gate'a możemy sprawdzać na tablicy w Adventurers Guild i wtedy trzeba jeszcze go odnaleźć w jednej z 10 możliwych lokalizacji. Jeżeli Furioza się pojawi, to piętro nad nią, obok wielomocnych potworów, pojawią się dodatkowo demce, z których lecą Silver Rite tokeny. Największym rarkiem do zdobycia z Furiozy jest bardzo cenny Furious Frog. Podobno respi się tak jak Szlorg, czyli od 2 do 4 tygodni. Kolejny będzie Welter. Pojawia się on na dużym respie Hydry na północnym wschodzie od Pałacu Azur. Jest on trudny do ubicia, ponieważ z jajek wykluwają się spawny, które leczą obszarowo wszystkie moby dookoła, więc należy szybko się tych jajek pozbywać. Boss może też pożreć spawna, co odnowi mu znaczną ilość HP. Jeżeli mamy kogoś do pomocy, to można też spróbować odlurować bossa od reszty mobów. Lecą z niego 2 rarki i czasem zdarza się, że oba naraz. Resp trwa tyle, co w przypadku poprzednich bossów. Co do poi bossów, to oczywiście mam osobny filmik, ale wypadałoby zrobić mały follow-up, posiadając statystyki respów. Mówiłem wtedy, że jeżeli boss zostanie przeoczony między 14 a 21 dniem, to zapewne najwcześniej zrespi się znowu 28 dnia. Ja osobiście najwcześniej spotykałem bossa 31, a to z tego względu, że jest mega mała szansa, żeby zrespił się 2 razy pod rząd 14. Jeżeli spotykamy bossa przykładowo właśnie 31 dnia, to oznacza to, że musiał się zrespić na przykład 15 i zostać przeoczony, a my spotykamy go tak naprawdę 16 dnia high chance'u w następnej turze. I tak samo jeżeli spotykamy go na przykład 38 dnia, to musiał być nieobity na przykład 18, a my go spotykamy 20. To taka wskazówka, która ukazuje, że im dłużej bossa nie znajdujemy, tym więcej takich kombinacji liczb. Co do dropu Great Shielda z masakry, to dostałem potwierdzenie od gracza, który wydropił go 2 lata temu na innym serwie. To była jego pierwsza masakra. A moje statystyki tych bossów na dziś prezentują się następująco. Teraz czas na rajdy dla wyższych leveli, ale najpierw krótko omówię reward system, a także jak mniej więcej dzielony jest loot z tych rajdowych bossów.
Z każdego z nich mamy indywidualny loot pod warunkiem zadania minimalnego damage'a, a im jest on wyższy, tym większe mamy szanse na wydrobienie rar itemka. Zależy to też od damage'a, jaki dostaniemy od bossa i od leczenia członków teamu, ale sam healing to nic nie da. Na tych bossach największe znaczenie ma moim zdaniem godzina jego respa, bo jeżeli na przykład zrespi się w nocy i akurat jesteśmy w grze, to nasze szanse na wylecenie rarka będą wysokie nawet na niedużym levelu. Ale oczywiście równie ważny jest level i skille, dzięki którym zrobimy damage, pozwalający nam znaleźć się w gronie graczy, spośród których zostanie rozlosowany najlepszy loot. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nie ma żadnej gwarancji, że dany rarek poleci z bossa, co pokazuje wypowiedź jednego z członków Chipsoftu. Rewardy możemy odebrać z bossa od razu lub w ciągu tygodnia w Adventurers Guild. Teraz przejdźmy do raidów i zaczniemy od Fail Counta, z którego mamy szansę wydrobić Haunted Mirror Piece i Vampire Silk Sleepers. Boss respi się w przedziale od 16 do 30 dni i niższe levele przychodzą tu głównie, żeby wbić bestiarkę na Night Fiendy i Vicious Manwaty. Gdy Fail Count jest na yellow HP, przenosi się uleczony do fulla na piętro niżej. Bardzo opłacalny może okazać się raid bossów Drakenów na Zion, czyli Zulaza respiąca się na szczycie wieży, a niżej także Chizoron. Wypadają z nich kolejno Dragon Scale i Crystal Bootsy. Oprócz tego możemy zdobyć Earthborn Titan Armor czy Greenwood Coat. Raid ma miejsce co 7-20 dni. A teraz rajdy, które mają miejsce raz na pół roku, czyli Orshabal, Gazbaran, Morgarot i Ferumbras. Orshabal respi się na kamiennym kręgu blisko Edron, a największym rarem do zdobycia jest Thunderhammer. Po pierwszym ogłoszeniu mamy tylko 6 minut, aby dobiec do bossa. Ma mało HP, więc w obecnych czasach bardzo ciężko jest go zaznaczyć. Gazbaran respi się głęboko w Formorgar Mines, ale możemy do niego szybko dojść poprzez lodowy portal nad Hais. Wypada z niego kilka ciekawych rarów i mamy tu aż 20 minut na przygotowanie się po ogłoszeniu raida. Morgarot również zostawia po sobie ciekawego loota, a respi się głęboko pod wulkanem na Goromie. W jego przypadku mamy 12 minut, żeby dobiec na miejsce. Raid Ferumbrasa jest najbardziej oczekiwany ze względu na możliwość wylucenia peru czapki. Gdy się zrespi, nie zapomnijcie poprosić Zoltana w Edron o permission, gdyż inaczej nie przejdziecie przez magiczną bramę na Cytadeli. Tutaj mamy 20 minut na dobiegnięcie. Czy można jakoś ułatwić sobie trafienie zapowiadanego raida? Jak najbardziej, tu z pomocą przychodzi Measuring Tibia Quest, który możemy zacząć w każdej chwili w cyklopedii i polega on na odkrywaniu mapy. Jeżeli odkryjemy dany obszar w całości, to godzinę wcześniej będziemy wiedzieli, że zbliża się jakiś raid, a 15 minut przed nim powinniśmy dostać potwierdzenie, że to ten. Obszary, które w pierwszej kolejności warto odblokować, to Vandura, Hrodmir, Północna Darama, Zao i Edron. Tym bardziej, że niedługo wyjdzie Tibia Observer, więc jeżeli nie będzie nas akurat przy kompie, to dostaniemy powiadomienie o rajdzie na apce. Ostatni tip, jaki dla Was mam, to ustawienie wartościowych itemów, które lecą z bossów, na które polujemy na złoto. Po pierwsze, żeby nie przegapić np. Falcon Shielda z Oberona, czy wielu innych itemów, które zwykle wyświetlają się na biało, bo nie ma ich na markecie, a po drugie ładniej to wygląda na screenie. Ustawiamy to w ten sposób, że wyszukujemy item w cyklopedii i wpisujemy w pole Prefer Own Value minimum 1 kk. No i dodam, że bossy prawdopodobnie znikają po 4 godzinach i respią się do 6 rano, czyli jeżeli spotykacie bossa o 7, to znaczy to, że prawdopodobnie zrespił się po 3 i trafiliście na sam koniec. Jeżeli rzeczywiście respią się max do 6, to miałoby to sens, bo o 10 jest SS. Są jeszcze bossy, które mają niepotwierdzonego loota i jest szansa, że leci z nich coś ciekawego, ale tu już odsyłam Was do fajnego artykułu na Tibia Secrets, do którego link jest w opisie. Inne ciekawe linki też załączam, więc polecam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się przyda i upolujecie coś ciekawego i oczywiście będę wdzięczny za łapki w górę. Pozdro i do następnego!